Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Witamy w kolejnym odcinku No Comment. Jestem Kamil Żynda, ze mną jest dzisiaj Łukasz Żeligowski. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co na kandze, co nowego, co w przyszłości. No i podsumujemy ostatnie dni, nasze wyjazdy. Tak, i zostańcie z nami do końca, bo będziemy mieli kilka ważnych informacji. Nie przegapcie tego, to naprawdę ważny odcinek. Bitcoin, a to rośnie. Ciągle królem. Bitcoin ciągle królem. Bitcoin rośnie, spada, widzimy spore zamieszanie. Powiedz mi, jak myślisz, jak te zakłady? Zakładamy się, że w górę, czy że zakładamy się może w dół? Długoterminowo myślę, że w górę, a krótkoterminowo jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. No, ogólnie większość rynku, zaraz jak spojrzymy na to, no bo większość rynku, ludzi uczestniczących w rynku spodziewa się wzrostów. No zazwyczaj w takich sytuacjach coś robi. No spada rynek. No obstawia się przeciwnie, tak? No i mamy tego naczelnego spekulanta, pozdrawiamy Rafał, który ciągle stoi na stanowisku, że jeszcze te spadki przed nami, tak? I dopiero później będziemy mieli jakieś wzrosty, chociaż też im więcej oni o tym mówią i czytam na ten temat w ogóle tam w środowisku takim kryptowalutowym, tradingowym, inwestorskim, no to te nasze pozytywne, takie bardzo optymistyczne założenia co do ceny Bitcoina w przyszłości, no są tak bardzo tonowane, że tutaj spodziewają się, że tam wzrosty w przyszłym roku mogą tam do 100 kilkudziesięciu tysięcy, ale już o takich cenach około 300-500, no to tam sobie oddalamy się od tego trochę. I to zgodnie z moją teorią świadczy o tym, że właśnie takie ceny zobaczymy. Bo im więcej ludzi mówi, że teraz będzie gorzej, będą spadki, koniec Bitcoina, to znaczy, że Bitcoin pójdzie do góry, a jak wszyscy zaczynają mówić kupujcie, 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 to znaczy, że należy rozważyć ewentualną sprzedaż. Oczywiście, jeśli ktoś wierzy, że te papierki cokolwiek dają. Dokładnie. To jest zawsze to pytanie, czy wychodzić z kryptowalut. Tak, przy okazji powiem, że coraz więcej się mówi o tym, że w Stanach może dojść w 2026 roku, takie widziałem dwie wypowiedzi ważnych osób, które mówią, że możemy się spodziewać, że pojawią się głosy o konfiskacie kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Zbliżone pomysły jak te, które miały miejsce na początku zeszłego wieku, gdzie nastąpiła konfiskata złota. Tak. To była bardzo czarna chwila w erze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś z Was pamięta, który prezydent to zrobił, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu. Jestem ciekaw, czy znacie na tyle dobrze historię Stanów Zjednoczonych, bo tak, kraj, który mówi o wolności, o demokracji, o swobodzie, tak, nagle okazuje się, że konfiskował swoim obywatelom złoto. Ta konfiskata była, powiedzmy, taką miękką konfiskatą, bo musiałeś oddać złoto, które miałeś, ale dostawałeś totalnie nierynkową wartość. Czyli można powiedzieć, że kradli złoto, tylko po to, żeby potem zdewaluować dolara i... Właśnie, bo tutaj powiedzmy jeszcze z jakiego powodu to nastąpiło. No, chcieli odejść od standardu złota. To był początek tego trendu, który zakończył się w 1971 roku, gdzie nastąpiło całkowite odejście od standardu złota. No, standard złota, że każdy dolar był odwzorowany w wartości złota w skarbcu Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak. Ja przypomnę, że temat inflacji to nie jest temat związany tylko i wyłącznie z aktualną walutą, czyli z tym czymś, co mamy w tej chwili, czyli pieniądzem fiducjarnym, fides, czyli wiara, pieniądz oparty na wierze. Więc jeżeli ktoś mówi, że za Bitcoinem nic nie stoi, to ja się pytam, a co stoi za dolarem? Również tylko wiara. Więc pieniądz fiducjarny najprościej jest dewaluować, wprowadzać inflację. Natomiast już wcześniej, nawet jak były złote monety, gdy były monety oparte o standard złota, to przypomnę, że najczęstszym sposobem na psucie pieniądza, i znowu kto odkrył regułę o psuciu pieniądza i tym, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Ty wiesz, ja wiem. Wojtek też wiesz. Wojtek jest dzisiaj za kamerą, a ciekawe, czy wy wiecie, napiszcie, czy znacie osobę, która stworzyła tą teorię, czy to prawo. Oni po prostu
robili coraz cieńszą monetę, dodawali innego kruszcu. Tak, No i w ten sposób robili Rozwadniali. Rozwadniali dokładnie. Po prostu psuli pieniądz, więc to mechanizm znany od lat w tej chwili na niespotykaną skalę. No i to się musi jakoś dziwnie skończyć. Za naszych czasów myślę, że zobaczymy jakąś rewolucję. Tak, no bo tutaj przybąkiwało się swego czasu, no, cały czas w sumie w jakichś tam gronach geopolitycznych mówi się o tym, że Chiny i Rosja skupują bardzo duże ilości złota i że chcą wprowadzić taką fiducjarną dalej, ale monetę, która będzie oparta o parytet złota, tak jak kiedyś to miało miejsce w Stanach. Chociaż myślę, że w dzisiejszych czasach może być to trudne. No, a z drugiej strony muszę powiedzieć, że ostatnio dotarły do mnie ciekawe informacje związane z kopaniem kryptowalut. To też okazuje się, że ten biznes staje się biznesem państwowym. No. Mamy dwa państwa, które bardzo agresywnie wchodzą w temat kopania kryptowalut. To drugie państwo, o którym zaraz powiem, ono nawet nie wchodzi, ono okazało się, że już jest od lat. Tylko nikt o tym nie wiedział. Pierwsze państwo to Argentyna. Argentyna planuje zakupić, z tego co pamiętam, 12 000 antminerów i rozpoczyna kopanie kryptowalut. A drugie państwo, o którym mówię, to jest Butan. Otóż Butan od lat kopie, państwowe przedsiębiorstwa kopią kryptowaluty. Kto wie, może się okaże, że już niedługo będziemy zamiast do Dubaju czy do Stanów Zjednoczonych marzyli o tym, żeby wyjechać do Butanu, No wiesz, tutaj sytuacja jest jeszcze taka, że w przypadku dużych podmiotów, takich jak państwo na przykład, no to kopalnie kryptowalut mogą służyć bilansowaniu sieci energetycznych, co ma pozytywny No właśnie, wpływ. to jest to, co coraz naprawdę zaczyna wypływać w końcu. Ja pamiętam bo liczę sobie, chyba 6 albo 7 lat temu rozmawiałem o tym ze Szczepanem Bentynem, którego pozdrawiamy, i on tłumaczył mi, że Bitcoin nie jest zły energetycznie, że on jest właśnie pozytywny i mówi, prosta sprawa, chcemy postawić elektrownię wodną, ale postawienie tej elektrowni wodnej kosztuje gigantyczne pieniądze, nie ma znaczenia, jak wielkiej mocy ona będzie. To znaczy czy wybudujesz, powiedzmy, o mocy 100, nieważne czego, 100 jakichś jednostek, czy 50, to koszt jest zbliżony. Tam oczywiście 50 będzie trochę taniej, Tak. ale nie dużo taniej. Natomiast postawienie o mocy 100 jednostek nie ma sensu, no bo konsumpcja wynosi 20. Wiadomo, że za 10 lat, za 15 będzie potrzeba więcej, no ale teraz tylko potrzeba 20. No i co zrobić? Nic prostszego. Postawić po prostu kopalnię kryptowalut. Niech ona teraz kopie, pobiera prąd, który normalnie szedłby do ziemi i dzięki temu powoduje, że ten prąd się nie marnuje, tylko ta energia jest wykorzystywana w dobrym celu. Więc bilans energetyczny jest ważny, nie powinniśmy wrzucać w ziemię prądu, szkoda. No to samo dzieje się w ciągu dnia i w ciągu nocy. No przecież w ciągu dnia duże zakłady, które wykorzystują bardzo dużo energii, oprócz tego no my jako użytkownicy w ciągu dnia używamy bardzo dużo do obsługi klimatyzacji na przykład, tak? A w nocy ta produkcja cały czas jest taka sama. Dokładnie. Zużycie się o duży stopień zmniejsza, no i wtedy coś z tą energią trzeba zrobić, tak? Można kombinować tutaj jakieś pompy, magazyny wodne na przykład, tak? Które na przykład elektrownia szczytowo-przepompowa w Żarnowcu, taka dokładnie, funkcjonuje. która przepompowuje wodę, kiedy jest nadwyżka prądu na górę, a później generatory zbierają tę energię, kiedy ta woda spływa w dół. No ale to jest skomplikowane i trudne do zrobienia, tak? A jakim problemem byłoby postawić obok elektrowni kopalnię kryptowalut i wykorzystywać ten prąd, kiedy jest jego nadwyżka? Bardzo, bardzo prosty sposób, znacznie prostszy niż jakieś magazyny energii. Chociaż ostatnio słyszałem, że nastąpił jakiś przełom, bo powstają akumulatory, które nie wykorzystują litu. Bardzo ciekawe, zobaczymy, czy faktycznie już niedługo zobaczymy nie tylko w nagłówkach jakichś periodyków naukowych tego typu informacje, ale że one wkroczą tutaj do życia codziennego. Tak samo jak słyszałem 5 lat temu, 4 lata temu czytałem o niewyczerpywalnych bateriach. Baterie, które produkuje się z odpadów promieniotwórczych, z elektrowni atomowych, w minimalnym stopniu tam zawierające coś radioaktywnego, ale produkujące prąd praktycznie cały czas.
To znaczy taka bateria wmontowana w zegarek, zasili zegarek i ona będzie działała znacznie dłużej niż ten zegarek, więc można powiedzieć, że jest wieczną baterią z punktu widzenia tego zegarka. Nie widać jeszcze tych rozwiązań, jestem ciekaw dlaczego, no ale takie technicznie rzeczy powstają. No i to istotnie zmieniłoby całą sytuację, tak samo jak fuzja jądrowa. No ale nie jesteśmy kanałem Nauka to lubię. Pozdrawiamy tutaj twórców kanału. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę o krypto. Fundusze ETF zachowują się w niespotykany sposób. Na ostatnim kwadransie mówiliśmy, że nastąpiło przełamanie złej passy Grayscale'a, czyli tego funduszu ETF-owego, jedynego, który startował z pokaźnym zapasem bitcoinów, który do tej pory cały czas sprzedawał i to niebagatelne ilości, nagle przestał sprzedawać, wręcz przeciwnie, zaczęli dokupować bitcoina. No i dziwna sytuacja, te obroty cały czas tam się zmieniają, trochę sprzedali, znowu trochę kupili, no ale widzimy, że coś się zmieniło i tutaj informacja. Wspominało się o jakimś banku, który zainwestował. Drugi największy bank z Europy, bodajże BNP Paribas, zainwestował w ETF-y bitcoinowe. Bank, który zarządza bodajże funduszami o wartości 600 miliardów dolarów, kupił ETF-y bitcoinowe od BlackRocka. Uwaga, o wartości 40 000 dolarów. Taki news. Nawet jednego bitcoina nie kupili. No ja się tak zastanawiałem, o co chodzi. Najpierw zobaczyłem nagłówek: instytucje wkraczają w ETF-y bitcoinowe. Drugi nagłówek, mówię, kurczę, no muszę przeczytać, o co chodzi. No i tam właśnie te instytucje to tenże bank, który kupił bitcoina o wartości, czy ETF-y bitcoinowe o wartości 40 000 dolarów. Faktycznie wielki news. No ekspozycje mają już. Ekspozycje mają. No ale znowu taka ciekawostka. Czytałem dwie analizy związane z funduszami tymi ETF. Fundusz ETF bitcoinowy to ten fundusz, który pozwala ludziom grającym na giełdzie zwykłymi instrumentami również jakby mieć ekspozycję na bitcoina, czyli kupić bitcoina, nie kupując de facto bitcoina, ale kupują jednostkę, która jest, można powiedzieć, 1:1 w stosunku do bitcoina. Więc jak bitcoin rośnie, to dokładnie o tyle samo rośnie ta jednostka, jak spada, to tak samo spada. No i do tej pory mówiło się, że powstanie tych funduszy spowoduje, że instytucje będą mogły kupować kryptowaluty. Najpierw przeczytałem chyba z miesiąc temu pierwszy raport, w którym było napisane, że no niestety instytucje nie wchodzą, kto kupuje te fundusze, to są zwykli inwestorzy. To nie jest ulica, czyli tacy bardzo indywidualni inwestorzy, ale to w żadnym wypadku nie są wielkie fundusze, wielkie instytucje, fundusze emerytalne czy coś. Nie, oni jeszcze nie. Tylko to są, powiedzmy, zamożni klienci banków. Zamożność, powiedzmy, można różnie mierzyć, ale jeden z funduszy opublikował szczegółową statystykę. Z tego co pamiętam, to było 13,5 tysiąca dolarów średnia inwestycja w ich fundusz. Tyle klient średnio inwestował, więc niedużo, jak na... Zwłaszcza to średnia. Bo... Tak, no pewnie było trochę takich, którzy mniej, ale pewnie było parę grubszych ryb. To samo wyczytałem w kolejnym raporcie, który wpadł mi w ręce parę dni temu. No i zastanawiam się, dlaczego instytucje jeszcze nie wchodzą. Co jest z tym nie tak? I autentycznie Google słucha, YouTube słucha, czy Twitter słucha, bo już nie pamiętam gdzie. Prawie że zaraz po tym, jak to powiedziałem, to następny filmik, jaki mi zaproponowało, to był wywiad z analitykiem biznesowym, zajmujący się funduszami ETF, który tłumaczył na antenie bodajże CNBC, dlaczego firmy duże jeszcze nie zainwestowały w bitcoina, w fundusze ETF. I dlaczego? No, powiedział, bardzo prosta sprawa. Otóż dla nich to jest coś zupełnie nowego, nowy instrument i ścieżka wygląda mniej więcej tak, że najpierw jakiś analityk musi przeprowadzić analizę. Potem jest robiona druga analiza, trzecia
Z tego robiona jest jedna wspólna. To jest przedstawiane na komitecie inwestycyjnym. Z komitetu inwestycyjnego wychodzą rekomendacje, które są zatwierdzane przez kolejne jakieś gremia i dopiero na końcu powstaje decyzja, to wchodzimy. Ale zanim faktycznie zacznie od tej decyzji do faktycznego momentu zakupu, to trochę kolejnych tygodni zabiera. Więc ten analityk twierdził, że taki moment, w którym zobaczymy wejście dużych inwestorów, to jest po wakacjach. On nawet mówił o październiku, listopadzie jako dobrym momencie. Oczywiście mówi, że tak naprawdę to wszystko będzie za rok, bo te duże firmy zwykle nie zatwierdzają takich innowacyjnych pomysłów od razu. To chwilę trwa, zajmuje trochę czasu. Tak, jest pewna bezwładność, więc wielkie inwestycje w Bitcoina możemy zobaczyć faktycznie pod koniec tego i na początku przyszłego roku, co zgodnie z teorią Sławka właśnie ma doprowadzić może się pokryć. Dużego wzrostu ceny, no i na początku października przyszłego roku możemy zobaczyć ATH. Powiedz mi, czy jesteś na bieżąco z sytuacją tego ETF-u w Hongkongu? Jak to wygląda? Nie jest różowo. No właśnie, nie ma jakichś wielkich wpływów. Nie zanotowano spektakularnego sukcesu. Niemniej i bitcoinowy, i fundusz ETH działa. Można powiedzieć, że ekspozycję można sobie otworzyć, ale na razie bardzo tak niepewnie. No, też pamiętajmy, że skala tych funduszy jest zdecydowanie mniejsza niż tych amerykańskich. Nikt nie spodziewał się wyników porównywalnych z tymi funduszami ze Stanów. No ale jednak jakiś tam w moim odczuciu niedosyt jest. Myślałem, że będzie trochę lepiej. No też tak myślałem, no, zwłaszcza, że ma to mieć wpływ na to, jak podejdą do tego inne kraje azjatyckie, tak? Czy tam Japonia, Singapur. No zobaczymy. Myślę, że przyszłe miesiące mogą pokazać tutaj, jaka będzie sytuacja. Parę dni temu gruchnęła wieść o tym, że BlackRock wycofał swój wniosek o fundusz ETF spotowy na Ethereum. No, ciekawe dlaczego. SEC przesunął z maja na lipiec termin decyzji w sprawie tych funduszy. No i po tej decyzji BlackRock wycofuje. Znowu, dlaczego? Czy coś wiedzą, czy nie? Pamiętajmy, że w każdej chwili może przywrócić tenże wniosek. Może to zrobić nawet, podejrzewam, i parę dni przed właściwą decyzją. Na pewno widzimy jakąś manipulację. Ja szczególnie podejrzewam tutaj SEC o manipulację, no bo SEC pozywa kolejne firmy z branży krypto. Można powiedzieć, że już 5 największych firm zostało pozwanych. Nie ma pewności, czy wygra. Raczej SEC przegrywa kolejne sprawy. No i teraz wybory zapasem jeszcze. Wybory zapasem. No i tutaj duże zamieszanie na rynku. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie granie raczej pod zamieszanie i wywołanie jakiejś niepewności wśród inwestorów niż rzeczywiste dbanie o klienta indywidualnego, bo przypomnę, SEC motywuje swoje działania cały czas tylko tym, że on się troszczy o inwestora indywidualnego. No tak przypomnę tutaj, kiedy bańka pęknie. Tak, kiedy bańka... Gdzie będziesz, kiedy bańka pęknie? Kiedy bańka pęknie? No, ostatnio widziałem artykuł o ZUS-ie i to jest moje pytanie, czyli kiedy zobaczę reklamę na przykład KNF-u, który będzie informował obywateli Polski, gdzie będą, jak bańka ZUS-u pęknie. Bo no nie ma szans, żeby przy obecnej demografii piramida finansowa, bo to jest piramida. Tak. Piramida finansowa, zaraz powiem, czym się charakteryzuje, ale ZUS jest piramidą finansową, żeby ona mogła wypłacać świadczenia mi czy tobie, jak przyjdziemy na emeryturę, w sposób odpowiedni do tego, jakie składki w tej chwili wnosimy. Definicja piramidy finansowej jest taka, że wypłaty dla przyszłe wypłaty są finansowane z bieżących wpływów, czyli to nie jest tak, że teraz moje pieniądze są jakoś inwestowane i one przyniosą mi zysk. To jest wszystko nieprawda.
moje pieniądze są wpłacane do ZUS-u i są wypłacane od razu beneficjentom aktualnym. Tak. I to oni dostają moje, twoje, wasze pieniądze. I nie ma co tu ukrywać. Tych pieniędzy zresztą jest za mało, bo państwo cały czas dotuje ZUS. No, trzeba pamiętać, że jeszcze są koszty operacyjne tych wypłat, że ZUS nie jest takim sobie podmiotem, który tylko tam trzeba wpada i wypada. Drobne jakieś. No drobne. Właśnie, ja podejrzewam, że tak w przyszłości, no to te drobne będą coraz większe. No i tak jak powiedziałeś, no, stąd ta właśnie piramida, tak? Czyli coraz więcej osób musi u dołu wpłacać, żeby dawać tym na górze. Tak. I to się będzie cały czas rozszerzało do podstawy. Jeżeli ktoś z Was wierzy w ZUS, w to, że będzie mógł żyć z emerytury, to dajcie znać, napiszcie w komentarzu i koniecznie spróbujcie uzasadnić, dlaczego uważacie, że cokolwiek ta emerytura będzie warta, bo ja zgadzam się z tym, że ja będę dostawał emeryturę, bardzo możliwe, że nawet kwotowo wysoką, ale wartość tych pieniędzy będzie po prostu... No gdybyś odkładał te bardzo pieniądze, no, najniższy procent w jakimkolwiek banku przez te całe wszystkie lata, w których płaci ZUS, no to na pewno byłoby to większa kwota. No i tutaj przypomnę mój ulubiony... Właśnie chciałem do tego nawiązać, żebyś powiedział o tym. Przykład. Otóż pewien człowiek prawie 10 lat temu postanowił odkładać środki na swoją emeryturę właśnie w kryptowaluty. Wymyślił sobie pewien koszyk walut. Upraszczam teraz bardzo mocno. Część kwoty inwestował w Bitcoina, w Dasha, bo taki projekt wtedy był popularny, Litecoina, Doge'a i jeszcze jeden, zapomniałem jak. No i teraz jaką kwotę postanowił zainwestować? Otóż stwierdził, że chce zainwestować kwotę, która będzie stała, ale będzie odpowiednio rosła wraz z inflacją, no i wymyślił sobie, że to będzie 10% pensji minimalnej. Czyli to jest około 300 zł na dzisiejsze. Powiem tak, wydaje mi się, że każdego powinno być stać na to, żeby te 10% pensji minimalnej odkładać co miesiąc właśnie na przyszłość. Efekt, który osiągnął, mnie zdumiewa. Otóż okazuje się, że on inwestując niecałe 30 tysięcy złotych. Tak. Około 28 jest. Tak, 28 tysięcy. Znasz aktualną wartość? Nie jestem pewny. Możesz sprawdzić? Bo ja pamiętam wartość sprzed kilku tygodni, ale chciałbym, żebyśmy byli precyzyjni. On miał tutaj ostatnią aktualizację, była 1 maja 2024 roku. Dokładnie zainwestował 26 730 zł w tym okresie i to był okres 106 miesięcy. No i teraz 8 lat. 8 lat. Wartość jego portfela na dzień dzisiejszy to 1 406 265 zł. No i teraz możemy się zastanowić, jak efektywny jest w tej sytuacji ZUS. Jeżeli myślicie o emeryturze, to wydaje mi się, że to jest całkiem dobra alternatywa i lepiej pójść w tym kierunku niż myśleć o płaceniu składek na ZUS. To mnie w ogóle zastanawia, jak zatrudniamy do Kangi nowych ludzi, to bardzo często słyszę, że oni chcą mieć umowę o pracę, która jest najwyżej oskładkowaną umową. W ogóle tego nie potrafię zrozumieć. Mam wrażenie, że ci ludzie nie są wyedukowani jednak ekonomicznie i nie rozumieją, że to, że ktoś jest zatrudniony na umowę o pracę, czy na tak zwaną umowę śmieciową, która jest po prostu zabiegiem PR-owym, żeby tak nazywać inne legalne formy zatrudnienia, czy na B2B, że lepiej mieć umowę o pracę. Nie rozumiem tego. No jak zwłaszcza, jeżeli ktoś się przyjrzy i dostaje netto, brutto i jeszcze jest koszt, o czym wiele osób może nie wie, brutto pracodawcy. Tak. Czyli to nie tylko po jednej stronie składki są przeznaczane przez pracownika, ale też pracodawca wrzuca jeszcze swoją część składek. No i tutaj jak ktoś sobie przeanalizuje, jakie to są kwoty, to myślę, że zmieni zdanie. Teraz apel do, mam nadzieję, tylko młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w świat ekonomii, pracy, to powiem, jeżeli ktoś Wam mówi, że jakąś składkę Waszego ubezpieczenia płaci pracodawca, to znaczy, że ordynarnie kłamie, ponieważ wszystkie składki płacicie Wy, jako pracownicy. Pracodawca po prostu patrzy na to, ile na Was wydaje. On prawdopodobnie, jeżeli ma do wydania 10 tysięcy złotych na pracownika, no to
tyle ma do wydania Tak. i nie będzie dokładał do tego jakichś dodatkowych składek. Po prostu jeżeli się okaże, że zostanie obciążony jakimiś dodatkowymi składkami, to Wam zapłaci mniej. Taka jest prawda, nie ma co tutaj udawać. Sam jestem pracodawcą i nie znam innego pracodawcy, który by inaczej myślał. Zawsze wszystkie obciążenia płaci pracownik. Słynne twierdzenie, nie pamiętam kogo, wystarczyłoby, żeby pracownicy dostali 100% kosztów, które Dokładnie mają i to sami chciałem- tak, opłacali to chciałem wszystkie powiedzieć. składki, to mielibyśmy zmianę rządu w Polsce w Rewolucja ciągu byłaby. 2 tygodni, Tak. a najpóźniej w ciągu 2 miesięcy. Tak. I to by spowodowało faktycznie jakąś zmianę. No na razie świadomość jest bardzo niska. Myślę, że też powinno być tak w stosunku do cen w sklepach. Bo my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo opodatkowane są produkty sklepowe, albo jakieś, na których jest nałożona akcyza, to jeszcze lepiej, tak? Czyli powinna być cena taka, która jest rzeczywista i napisane obok, ile podatku pobiera państwo. To jest ciekawy zabieg, on w Stanach cały czas Tak. funkcjonuje. Tam podatek stanowy jest dodawany do rachunku końcowego i wszystkie ceny produktów są bez tego sale taxu, czyli bez tego podatku. U nas on by się nazywał VAT, tam się nazywa sale tax, więc widzimy zawsze ceny netto, a potem przy kasie dowiadujemy się, ile mamy zapłacić i od razu wiemy, mamy poczucie, mamy świadomość tego, ile zapłaciliśmy podatku. To wcale nie jest obojętne. Tak. Wróćmy może do Kangi. Tak, co na Kandze, Łukaszu, no bo tutaj ogłosiliśmy na naszym wtorkowym wydaniu 200. Zachęcamy do oglądnięcia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No ogłosiliśmy parę ciekawych rzeczy, między innymi nowe listingi. Tak, mieliśmy Solanę, dodaliśmy Trona, dodaliśmy USDT po Tronie i muszę powiedzieć, że trochę nas zaskoczyliście. Faktycznie zapotrzebowanie było olbrzymie, cieszymy się bardzo. Bardzo dużo osób już traduje, już handluje. Ruch na tych sieciach jest bardzo duży. Faktycznie to była długo wyczekiwana zmiana, ale uwaga, to nie są ostatnie nowości. Już niedługo kolejne, więc to jest dobry moment, żeby przypomnieć. Subskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych informacji, bo one będą się pojawiały już całkiem niedługo. Zmiany. I teraz miałem powiedzieć o jeszcze jednej zmianie. Już sobie przypomniałem o konkursie. O konkursie naszym wtorkowym na kwadransie z Kangą. Tak. Wiem, że wielu z Was ogląda również naszą telewizję śniadaniową, czyli Kwadrans z Kangą o 9:30 w każdy wtorek. Zapraszamy. Ale tam mamy bardzo specjalny konkurs. To jest konkurs umiejętnościowy, wiedzowy, pozwalający sprawdzić swoje umiejętności. Jasnowidzenia. No ja bym powiedział w przeprowadzaniu analizy technicznej i wyznaczaniu na podstawie aktualnych trendów ceny Bitcoina za tydzień. Czyli w każdy wtorek prognozujemy, jaka będzie cena na przyszły wtorek o godzinie 9. No i do tej pory mieliśmy, wygrywała zawsze osoba, która była najbliżej, była najlepsza, miała najlepsze umiejętności, wykazała się najlepszym wyczuciem, rozpoznaniem trendów i patternów, fal i dobrymi mazakami. Natomiast I bufor był 25. właśnie, bufor był $25. Jak Bitcoin kosztował $20,000, no to się okazywało, że to było bardzo dobre. Dopóki boczniak szedł i tam się w jakiś Tak, ramach jak się trzymał, dawało, to nie? tak. Ale jak się zaczęły większe ruchy, to nagle się okazało, że $25 to za mało. Tak, i Postanowiliśmy nie dać Wam szansę na zwiększenie tego bufora do $100. $100. Co trzeba zrobić? Trzeba dodać drugi komentarz. Oprócz tego komentarza, który dodajecie na dole z podaną ceną Bitcoina, przypomnę, 9 rano na Kandze, Bitcoin do USDT. I oprócz tego komentarza, gdzie podajemy tą cenę, trzeba dodać kolejny komentarz, jakikolwiek, tak zwany taktyczny. Możecie powiedzieć, co myślicie o odcinku, co chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku, czy Wam się podobało. Każdy komentarz się liczy. I osoba, która doda drugi taki komentarz, ma zwiększony ten bufor o $100, do $100, tak? Jeżeli będzie bliżej osoba, która nie do tego komentarza, a będzie w tych granicach 25, wygrywa ta osoba, ale jeżeli nie będzie nikogo z buforem tym $25, no to wtedy bierzemy pod uwagę te osoby, które dodały 2 komentarze i ten bufor, tak jak powiedział Łukasz, zwiększa się do $100. Ale to nie wszystko, bo można również zwiększyć swoją nagrodę o 20 20 KNG. 20 KNG wystarczy, że Wystarczy, że udostępnicie ten materiał
Chodzi o kwadrans z Kangą oczywiście. Jeżeli będziecie oglądać odcinek na przykład 200, udostępnijcie go na swoich social mediach, na Facebooku, Twitterze, YouTubie, gdziekolwiek i zrobicie nam screena jakiegoś albo dacie nam link do tego materiału po wygraniu, no to my Wam wtedy dajemy w nagrodę kolejne 20 KNG. Czyli możecie znacząco zwiększyć swoje szanse na to, żeby być uwzględnionym w rankingu, a z drugiej strony też i zwiększyć swoją nagrodę. Ostatnio była 250 KNG, bo tak się zbiera. 280 KNG, także to już konkretnie. Pokaźna kwota, ponad $500, 2000 zł, całkiem nieźle, jak na cotygodniową nagrodę. Tak, a wiem, że zdarzały się przypadki, że nawet osoby 2 razy wygrywały. No, to nieźle. Powiem tak, Kanga jest znana z tego, że mamy ciekawe listingi, że mamy bardzo ciekawe projekty na Launchpadzie, ale również z tego, że mamy dużo stakingów. No i ostatnio wprowadziliśmy nowy staking, czyli możliwość tego, żeby posiadane tokeny zamrozić i zarabiać pasywnie jakieś oprocentowanie. Teraz jest wyjątkowa okazja, bo wprowadziliśmy nowy staking na tak zwanego WBTC, czyli Wrapped Bitcoin. To jest specjalny rodzaj bitcoina, możemy go zawsze wymienić z bitcoina na tego wrapped i z wrapped na bitcoina, ale ważne jest, że tego wrapped bitcoina możemy zestejkować i mieć odsetki, czy mieć nagrodę za to, że zamroziliśmy, przyznawaną każdego dnia. W każdej chwili środki możemy wypłacić, wycofać z takiej lokaty, zostajemy z nagrodą. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tymi możliwościami na naszej zakładce staking. A ci, którzy chcieliby zgłębić tajniki, czym staking jest, skąd się biorą odsetki czy nagroda, skąd to jest i dlaczego warto o takim rozwiązaniu myśleć, albo dlaczego jest bezpieczne, albo dlaczego nie jest bezpieczne, bo tak też czasami bywa, to zachęcam do tego, żeby odwiedzić Kanga University. Tam znajdziecie wiele materiałów dotyczących kryptowalut i tych wszystkich rozwiązań wokół, na bardzo wielu różnych poziomach, od początkującego po naprawdę zaawansowanego eksperta. Materiały są dostępne publicznie, my nie mamy tam żadnych chwytów, haczków, kruczków. To jest nasze działanie takie pro publico bono. Chcemy zwiększać świadomość tego, czym kryptowaluty są, jak one działają. Zależy nam na tym i stąd taki portal Kanga University. Zachęcam do zapoznania się z materiałami. Wiem, że tam też jest parę w zanadrzu ciekawostek, które się pojawią w University. Będzie możliwość chyba uzyskania jakichś tokenów w przyszłości za ukończone kursy. Lubimy tych, którzy są wytrwali i doprowadzają sprawy do końca, więc znowu subskrybujcie dzwoneczek, żeby nie przegapić takiej informacji, bo może się okazać, że przejdzie Wam coś koło nosa, a tak, no to jest szansa na jakiś dodatkowy bonus. Tak, no i jak gdzieś już przy University jesteśmy, no to powiedzmy o NBX-ie i konkursie na NBX-ie. No wielki, nie dość, że ciekawa konferencja, ona odbywa się w Warszawie w maju. W maju w Pałacu Kultury, w Złotych Tarasach, w kinie na samej górze. To będzie 15-16 maj, czyli przyszła środa, czwartek. No i na pewno tam będziemy w dużym składzie. No i jedną z prelekcji będzie miał też Sławek, chyba nawet 2 prelekcje i jeszcze udział w panelu. No ale oprócz tego właśnie organizujemy konkurs z wiedzy o kryptowalutach. Ważny konkurs. Kanga University. Tak, ważny konkurs. Będziecie mogli przyjść i na żywo wziąć udział w konkursie i od razu też odebrać nagrodę. Udowodnicie innym, że znacie się na kryptowalutach lepiej niż pozostali. Z tego co wiem, będzie to bardzo atrakcyjna forma. Tak. Nie zdradzamy jeszcze szczegółów, ale zachęcamy do tego, żebyście przyszli, zainteresowali się tym konkursem. Będzie świetna zabawa. Traktujmy to przede wszystkim jako zabawę, bo to... Znaczy, nagroda to już nagroda nie będzie taka zabawa. Nagroda będzie dość konkretna. Nagroda nagrodą $1000. Oczywiście tokenów KNG o wartości $1000. Tak. Tych nagród będzie kilka, więc to nie jest tak, że tylko jedna osoba zdobędzie. Konkurs będzie na żywo, więc będzie widać od razu wyniki. Będzie jakby jawność pełna, będziecie mogli zobaczyć, że nie ma tu żadnej ustawki, więc stawiamy na to, żeby to było właśnie transparentne. Będziecie mogli stanąć w szranki z innymi uczestnikami konferencji. Zachęcamy do tego, żebyście przyszli i nie tylko przybili nam piątkę, nie tylko z nami porozmawiali, pożalili się może coś na temat Kangi, powiedzieli krytycznego, ale też pochwalili. Tak, ewentualnie pomysły podrzucili, jeżeli macie jakieś
Co moglibyśmy usprawnić? Tak, zachęcamy do tego, jesteśmy otwarci, bardzo lubimy rozmawiać z Wami. To właśnie jeszcze dodatkowo taki bonus, konkurs wiedzowy. Myślę, że dla wielu z Was będzie to ciekawa forma rozrywki. Tak, a oprócz tego w następnym tygodniu, 24-25 maja, będziemy też w Doncaster na Blockchain Tech Conference. Także też zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Bilety na te wydarzenie można kupić u nas w Kanga Shop ze zniżką, jeżeli zapłacicie tokenem KNG. A oprócz tego będziemy na jeszcze jednej konferencji, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko w Niemczech. W Dortmundzie. W Dortmundzie, więc jak widzicie, jesteśmy bardzo, bardzo aktywni. Do tego dochodzą jeszcze jakieś inne konferencje, o których już po prostu nie pamiętam, ale jest ich naprawdę bardzo dużo, a podejrzewam, że po wakacjach rozpocznie się nasz wielki rajd, jak zwykle pewna tradycja, po Azji. Tam będziemy odwiedzali kolejne wielkie konferencje i będziemy pokazywali Kangę jako faktycznie interesujący produkt, bo jak się okazuje właśnie to Azjaci są szczególną grupą użytkowników Kangi, z czego się szalenie cieszymy. Bardzo dużo osób z Azji jest obecnych na Kandze. Może niedługo powinniśmy zacząć prowadzić wersję kwadransa z Kangą nie tylko po angielsku, bo mamy już Kanga News. Zapraszamy właśnie na Kanga Global, nasz kanał na YouTubie. Właśnie, to jest ważne. Zapiszcie się, obejrzyjcie i napiszcie, co myślicie o tym kanale. To jest nasz start, bodajże 10 odcinków? Jeszcze nie, chyba 10 jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, ale już niedługo będzie. Dajcie znać, co myślicie o tej formie. Może niedługo będziemy prowadzili również w jakimś z języków azjatyckich, może po japońsku, może po chińsku. Kto wie. Tak. Patrzcie uważnie, oglądajcie, śledźcie nas. A wracając do tych Azjatów, ja muszę powiedzieć, że ponad rok temu byliśmy w Tokio. Tak. Pierwsza nasza wizyta taka poważna w Azji. I wielkie zaskoczenie, ile osób tam przyszło na konferencję, żeby z nami przybić piątkę. To było naprawdę wielkie dla mnie zdziwienie. To, ile osób z Azji używa, mimo tego, że Kanga w sposób jakiś taki bardzo aktywny nie była obecna, ale się okazało, że przypadliśmy do gustu właśnie tamtym ludziom. No duża część naszego ruchu w tym momencie nawet to są Azjaci. Azjaci, a Japonia w szczególności. Tak, cieszymy się z tego i pozdrawiamy. Jeżeli ktoś ogląda, to pozdrawiamy. Konnichiwa. Konnichiwa, tak. Shishi. Łukaszu, no to ogłosiliśmy na naszym 200. odcinku kwadransa, naszego cotygodniowego, spalanie KNG. No to, co mamy zrobić do końca roku w większej ilości, na razie to już zaczęliśmy robić. No to powiedz, jak wynika, co się stało z tymi KNG, dlaczego one zostały spalone, na jakiej zasadzie to działa i ile dokładnie zostało spalone? Tak, spaliliśmy 200 000 tokenów KNG. Wiem, że niektórzy zgłosili, że to nie było 200 000, tylko 199 985. No i już tłumaczę, skąd jest różnica. To wysłaliśmy z Kangi 200 000 tokenów KNG na adres, tak zwany adres null, czyli 0, 0, 0, 0 i same zera. To jest taki adres zwyczajowo przyjęty jako adres, na który wysyła się tokeny, jeżeli chce się je zniszczyć, bo nikt nie ma dostępu do tego adresu. No i albo jeżeli ktoś będzie miał dostęp, to będzie bardzo bogatym człowiekiem. No ale nie ma nikt kluczy prywatnych do tego adresu, w związku z czym te tokeny, można powiedzieć, bezpowrotnie zostały stracone. 200 000 zostało wysłane, no ale ponieważ występuje opłata za wypłatę na blockchain, no to 15 tokenów KNG zostało pobranych tytułem opłaty za operację na blockchainie, stąd 199 985 tokenów KNG zostało wysłanych na adres null. Możecie wszyscy to sprawdzić na przykład na Etherscanie i zobaczyć tą transakcję dokładnie na żywo, na wizji. Zrobiliśmy właśnie z Budapesztu i to dalszy ciąg spełniania naszych obietnic. Ale Kamilu, dlaczego byliśmy w Budapeszcie? No w Budapeszcie byliśmy, no bo z racji tego, że to był nasz specjalny odcinek, 200, no to chcieliśmy się pojawić w miejscu, które niejako oddaje ducha Bitcoina. No i w tym miejscem, jedynym miejscem na razie na świecie, w którym, na razie podkreślam, na świecie, w którym jest pomnik Satoshiego Nakamoto, to jest właśnie Budapeszt. Pojechaliśmy tam specjalnie z tego powodu, żeby być obok tego pomnika, pokazaliśmy się tam z Łukaszem, no i przeprowadziliśmy audycję właśnie z Budapesztu. Tak, Budapeszt, niesamowite miasto, na mnie wywarło bardzo
Wielkie wrażenie. Nie spodziewałem się, przyznaję, nie spodziewałem się, że tak fajnie tam jest. Zachęcam do tego, żeby odwiedzić, no ale robimy teraz coś i to są na razie zapowiedzi. Otóż stwierdziliśmy, że nie może być tak, że tylko Budapeszt. Uważamy, że Gdańsk jako miasto wolności zasługuje również na to, żeby odcisnąć swoje piętno w świecie kryptowalut i postanowiliśmy, że w Gdańsku muszą stanąć nie jeden pomnik, ale dwa pomniki. Chcemy zrobić pomnik związany z kryptowalutami i drugi pomnik ku czci Satoshiego Nakamoto w 2 różnych miejscach. Na razie prowadzimy wewnętrzną dyskusję, w jakich miejscach. Jeżeli macie ciekawe pomysły, jakieś rzucajcie w komentarzu, no pewnie będziemy tutaj Dokładnie, to będzie ciekawe. Na razie mamy tereny stoczni jako wiadomy symbol, kolebka Solidarności, kolebka jakiegoś przełomu w Polsce. No i z drugiej strony Park Regana, bardzo popularne miejsce, dobra miejscowa w Gdańsku. Reagan jako właśnie jeden z tych przywódców, który odcisnął swoje piętno i znany jest ze swoich wolnościowych poglądów. Uważamy, że to jest dobre miejsce. Będziemy prowadzili rozmowy z władzami miasta. Jeżeli uważacie, że jesteście w stanie nam pomóc, dajcie nam znać. Zależy nam na tym, żeby przekonać władze miasta do tego, że warto wydać pozwolenie na postawienie tego typu pomniku, bo te pomniki chcemy ufundować jako Kanga. Tak jest. Ale sam kształt, forma, czy jak one będą wyglądały, to już jest inna sprawa. Tak, no i tutaj liczymy też na Waszą pomoc. Tak, zamierzamy ogłosić konkurs na oba pomniki, także jeszcze raz, warto śledzić nasze media, bądźcie czujni, poinformujcie swoich znajomych, którzy mogą być zainteresowani. Będziemy chcieli ogłosić konkurs na pomnik kryptowalut i pomnik Satoshiego Nakamoto. To będzie, myślę, wielka rzecz. Będziemy chcieli zrobić z tego naprawdę dużą akcję. Liczymy, że pomożecie nam również w tym, żeby nagłośnić to wydarzenie czy ten konkurs. No myślę, że to będzie fajna akcja. I będą pielgrzymki do pomników. Byłoby właśnie, bo tak jak byliśmy w Budapeszcie, to tam bez przerwy podchodzą ludzie, robią sobie zdjęcia przy tym pomniku. Chociaż on nie jest w centrum, trochę jest na uboczu. U nas to będzie na pewno bardziej ekspozycyjne miejsce. Tak. Mamy nadzieję, że uda nam się wyprosić dobre miejsca. No cóż, Kamilu, dobry moment, żebyśmy przeszli do tej najbardziej kalorycznej części. Tak, do samego mięsa. To, co lubicie najbardziej, czyli przypomnę, jeszcze niedawno słyszeliśmy, że na No Comment jest za mało takich rzetelnych, twardych informacji, więc postanowiliśmy wzbogacić No Comment już jakiś czas temu o takie informacje. Kamilu, proszę, czy możesz powiedzieć? No z mojej strony, moja informacja, fakt autentyczny, jest taki, że motyle przez niektórych nazywane są migrantami. A z jakiego powodu? Z takiego, że motyl potrafi przelecieć 3000 km w poszukiwaniu jedzenia. O, a to mnie zaskoczyłeś. 3000 km. Taki drobny motylek. No a ja odniosę się do pewnego bombowego tematu, który był na ostatnim No Comment. Nie będę mówił jakiego, sami poszukajcie. Otóż okazuje się, że tatuaż nie jest częścią skóry. Ja się zdziwiłem. Okazuje się, że tatuaż staje się częścią naszego systemu odpornościowego, ponieważ po wstrzyknięciu tatuażu pojawiają się, nasz system immunologiczny zaczyna reagować i białe krwinki, czyli makrofagi, próbują zlikwidować ten tatuaż, ale ponieważ nie są w stanie go zlikwidować, to umierają, czy obumierają w tym miejscu, gdzie próbowały zjeść fragment tatuażu i zostają już w tym miejscu na stałe. Takie ciekawe. Takie ciekawe. I dlatego w sumie też blaknie pewnie ten tatuaż. Po jakimś czasie. Po jakimś czasie. Takie fakty. Dziękujemy bardzo. Przypominamy o łapce w górę. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, napiszcie komentarz w skali i ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, gdzie 1 to zmarnowaliście 45 minut 40 minut naszego życia. Tak, Waszego życia. To było straszne. Straszne, nie mogłem patrzeć, tak złe, że aż po prostu oczy wypadają. Tak, oczy wypadają. Do 6. Najlepszy odcinek, jaki w tej chwili widziałem w internecie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, łapka w górę, subskrybuj, dzwoneczek i zapraszamy oczywiście we wtorek oraz za tydzień na kolejny odcinek No Comment.
Dzięki, Łukasz. Cześć, Kamil. Cześć. Chowamy węża? Mówimy... Bo to jest wąż. Wiesz, jak się chowa węża, nie? Nie. Wkładasz i podwijamy. Wiesz, I pod gaciory. Wiesz, że to się nagrywa. Konnichiwa! Że tam było arigato, nie? Arigato. Arigato!